Witajcie w ekonomicznym przeglądzie. W dzisiejszym programie aresztowano szefa Wydziału Personalnego Ministerstwa Obrony. Microsoft nie odważył się ograniczyć rosyjskim firmom IT dostępu do swojego oprogramowania. Sąd aresztował stocznię Jarosław na wniosek prokuratury. Rosjanie zostali bez kilkudziesięciu leków na choroby zagrażające życiu i przewlekłe. Rosyjskie AI i bilion rubli. Na koniec 28 miliardów dolarów wyparowało w kwartał z Federacji Rosyjskiej. Zapraszamy. Dzień dobry. Paweł, wisisz mi 300 dolarów, bo musiałem filmik nagrać do tematu. No nie widziałeś, jak tam dolary płoną? Nie miałem jak. A to nie użyłeś z tych z Monopoly? No nie, chciałem, żeby to było takie w miarę realne. Witajcie, z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Witamy w codziennym ekonomicznym przeglądzie. Dzisiaj jest dużo ciekawych informacji. Poza cyberputinem mamy też drony, mamy aresztowania. Dużo się działo znowu. Paliło się, w nocy się dużo paliło. Ale i też w rządzie coś palili. A to zaraz powiemy. Natomiast na początek, słuchajcie, duże podziękowania dla patronów, szczególnie Bartosza Stachowskiego, który został pierwszym honorowym patronem Wacusia. Wacuś nadal co prawda smutny, bo oczekiwał tutaj fanów i patronów i fanek, a więc tutaj zapraszamy również, jeżeli ktoś by chciał. Mój Wacuś jest smutny, nie ma fanek. No bo tak właśnie, nie ma fanek, a więc jeżeli byście chcieli, żeby Wacuś Mateusza był szczęśliwy, to zapraszamy. A my przechodzimy do paska. Na pasku, słuchajcie, mało ciekawe informacje akurat. Ty lubisz zachęcić na starcie. Tak, no wczoraj waluty się umacniały. Tutaj dolar zszedł poniżej 92. Jeżeli chodzi o ropę naftową, no to w miarę stabilnie. Tutaj nie wiem, chyba się zły podegrał Brent, zaraz go poprawię, bo widzę, że mi się jeszcze wczoraj zapisał. W każdym razie ciekawa informacja nadeszła z Iraku. Irak zamierza w najbliższym czasie zwiększyć wydobycie ropy naftowej o 1 000 000 baryłek dziennie. No i to może mieć znaczenie. Tam cały czas są problemy z dostarczaniem wody na pola, natomiast oni zaczynają to ogarniać, no i istnieje faktycznie szansa, że Irak powoli, ale odbudowuje swój przemysł wydobywczy, no i być może stanie się jednym z liderów, jeżeli chodzi o ten region. Podobna sytuacja może też być za moment w Iranie, chociaż tam są cały czas te problemy technologiczne, z którymi Iran cały czas nie potrafi sobie do końca poradzić. A my teraz przechodzimy do krótkich informacji, bo dzieje się, jeżeli chodzi o krótkie informacje. W obwodzie wołgogradzkim pociąg towarowy wykoleił się w wyniku ataku nieznanego drona. Zapaliły się 2 wagony z paliwem, w sumie wykoleiło się 9 wagonów, pożar został zlokalizowany, ale jeszcze na godzinę 7 nie został całkowicie ugaszony, znaczy nieoficjalnie, bo oficjalnie to został ugaszony o godzinie 3, tak? 33 sekundy. Tak, do zdarzenia doszło około godziny 2 w nocy czasu lokalnego w rejonie stacji Kotlubań, tutaj prosiliście, gdzie to jest w pobliżu wsi Samofałowka. Do godziny 7 według właśnie lokalnych mieszkańców pożar nie ugaszono, a oficjalnie pożar został ugaszony o godzinie 3:38. Nie było ofiar śmiertelnych ani rannych, też pewnie żadnych strat nie było. Tak wyjaśnił Regionalny Oddział Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych. I można powiedzieć, że rosyjski Telegram jest w ciężkim szoku, no bo to jest pierwszy atak, znaczy wcześniej też były ataki, były próby, natomiast pierwszy tak skuteczny atak na pociąg towarowy, przewożący głównie tutaj diesla. No i jest problem dla Rosjan, no bo trudno chronić takie pociągi. No i tutaj oczywiście były na początku informacje, że być może to był jakiś sabotaż, no wszystkie
dostępne źródła podają rosyjskie, że to był dron, podobno jeden, no i spowodował wykolejenie się 9 wagonów. No to takie straty. Jeżeli liczymy zysk, koszty do zysku, czy zysk do kosztów, no to w przypadku tej strony ukraińskiej wydaje się, że te ataki będą się powtarzać. No bo to się opłaca. Bo to się po prostu opłaca, tak. Być może, no wiadomo, nie każdy zaatakowany pociąg zostanie wykolejony, tak, nie zawsze być może trafią, no ale też widzimy, że już nie rafinerie, nie huty, nie linie energetyczne, no już schodzimy na poziom właśnie pociągów. Na razie on stał, bo tutaj też pisaliście, czy on jechał, no stał, tak, no jeżeli Ukraińcy zaczną jeszcze w poruszające się pociągi dronami uderzać, to też będę w takim... Trzeba będzie osiadkować całe linie kolejowe w Rosji. Tunele, tak. Takie tunele. Ale to się tych... Z daszkami będę. Nie, no wiesz, każdy wagon z daszkiem. Winorośli się posadzi, będzie wino. Każdy wagon z daszkiem będzie. Słuchajcie, ale to nie koniec, bo wczoraj około godziny 6 rano rakiety, prawdopodobnie Storm Shadow, zaatakowały jednostkę wojskową 85683 na płaskowyżu Ajpetri na Krymie. Znajduje się tam tajna baza wojskowa 3. Pułku Radiotechnicznego Sił Zbrojnych w Rosji, co widać, że nie jest zbyt tajne, bo... No widać ją, wiesz co, ze zdjęć satelitarnych, a więc... Tak. Kopuły tam. Takie białe kopuły, troszeczkę jak stacja RMF-u. W wyniku trafienia rakiet część instalacji została zniszczonych, zginął dowódca jednostki wojskowej Aleksander Kułakow i inny żołnierz, który nie ma informacji o jego Znaczy nie ma personalie. nazwiska po prostu, 2 osoby zginęły, w tym dowódca. Tak, to jest ważny obiekt? Myślę, że tak, radary to tak, jak najbardziej. To jest ważny obiekt, tutaj Krym codziennie jest atakowany, podobnie jak codziennie jest atakowany Białgorod. Ja wiem, że wy podajecie, ponieważ w sieci pojawiły się informacje, że Białgorod to sami Rosjanie sobie atakują, no natomiast no, robią to tak skutecznie, że codziennie 25 rakiet Rosjanie podają, że zostało zestrzelone. Tu głównie, my tego nie podajemy, no ale dzisiaj podamy, tak, bo żebyście też mieli świadomość, że te ataki na Białgorod, one się odbywają dzień w dzień i dzień w dzień są ofiary i dzień w dzień są straty. Te po stronie rosyjskiej, oczywiście Rosjanie mówią na 25 rakiet, wszystkie zestrzelone. Potem się okazuje, że mamy ranną dzisiaj kobietę, 21 mieszkań zniszczonych, w tym uszkodzona szkoła, linia energetyczna i tak dalej. I tak wygląda jak gdyby życie w Białgorodzie. Możemy porównywać często te ostrzały do tych ostrzałów Charkowa, chociaż pewnie tutaj do tej pory Charków był mocniej ostrzeliwany. Natomiast no, Ukraińcy też próbują ostrzeliwać ten Białgorod, też cierpi ludność cywilna, a więc jak możecie, no to nie piszcie tak, że to Rosjanie sobie sami ostrzeliwują codziennie, no bo to trochę brzmi bezsensownie, tak. Dobra, następną wiadomość, krótką, ty czytasz. Prezydent Joe Biden zatwierdził uchwaloną w kongresie ustawę zabraniającą importu nisko wzbogaconego uranu z Rosji. Informacja o decyzji została opublikowana na stronie internetowej Białego Domu. Tak, potrzebowali trochę czasu, żeby opanować technologię. Już opanowali, więc mogą wygryźć Rosjan z rynku. Tak. No tutaj i ta ustawa jest tak skonstruowana, że mogą być zakupy od Rosji na wniosek prezydenta. Czyli ogólnie jest zakaz, natomiast jeżeli będzie taka potrzeba, to te zakupy będą. Okej. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o krótkie informacje. Tu jeszcze piszecie, że Rosjanie uderzają fabami. Tak, uderzają. Ostatnio jeden fab się rozbił na rondzie w Białgorodzie. Tutaj też podajecie, że ten blok został przez faba. No z tych informacji, które ja mam, wygląda, że nie, ale nie mogę tego też wykluczyć. Dobra, to teraz tak.
Konkursik, pierwszy człon, Paweł, poproszę. Gąsior. Dobra. Pamiętajcie, konkurs dla wszystkich wspierających i patronów należy podać hasło. Wiesz co, Paweł, zapomnieliśmy o tych, co oglądają po południu. To może zróbmy tak, że dzisiejszy będzie losowany o godzinie... Nie będzie losowany, bo mnie losujemy. W sensie, przepraszam, będzie wybierany o godzinie 21. Ta osoba, która o godzinie 21 poda... Włączy nasze materiały i poda poprawnie. Pamiętajcie, żeby włączyć, bo to ważne. Potem będziemy sprawdzać. W ten sposób ukłon dla tych, którzy nie mogą być co ranek, więc tak zróbmy. A teraz co? Przechodzimy do dłuższych informacji. Tak, przechodzimy do dłuższych informacji i słuchajcie, nagraliśmy wczoraj program, jeżeli ktoś nie oglądał, myślę, że warto. My nagraliśmy o godzinie 17, a o godzinie 18:53, gdzie zapowiedzieliśmy czystki. Nie, my nagraliśmy koło 12. O 12. 17 no tak, ale został emitowaliśmy. Tak. Tutaj Rosjanie obejrzeli to o godzinie 17, gdzie zapowiedzieliśmy aresztowania i czystki, jeżeli chodzi o Ministerstwo Obrony i kompleks ten zbrojeniowy. No i o 18:53 już są pierwsze aresztowania. Pierwsze dokumenty dosyć ważne, podobno znalezione. Wszyscy ludzie Szojgu, można powiedzieć, żyją w strachu. Nie tylko oni. Po nocach odbywa się palenie różnego typu dokumentów. Natomiast powiemy to, co już wiemy oficjalnie, to co wiemy nieoficjalnie jeszcze nie będziemy publikować, natomiast możecie się spodziewać dosyć ciekawych informacji, prawdopodobnie w tygodniu już tym. Natomiast jak podaje TASS, został aresztowany, nie tylko już TASS, wszystkie rosyjskie media, no bo wczoraj było to posiedzenie sądu, został aresztowany szef Wydziału Personalnego Ministerstwa Obrony Jurij Kuzniecow, który został zatrzymany pod zarzutem, no i tutaj trzymajcie się, popełnienia przestępstwa. Nie wiadomo jeszcze, o co jest podejrzewany główny oficer personalny MON. Nieoficjalnie mówi się o zdradzie tajemnicy państwowej, ale przeprowadzono przeszukiwania w jego domu i pracy. W ramach sprawy odnaleziono istotne dokumenty podlegające tajemnicy państwowej. Władze śledcze zwróciły się do 235 Garnizonowego Sądu Wojskowego z wnioskiem o umieszczenie w areszcie szefa Głównego Zarządu Kadrowego Ministerstwa Obrony Rosji generała broni Jurija Kuzniecowa w ramach sprawy karnej. Na chwilę obecną utajniono wyniki rozpatrywania materiałów sprawy. Opinia publiczna nie jest informowana, o co dokładnie podejrzewany jest Kuzniecow. Jednocześnie, to jest najciekawsze, bo że te aresztowania będą, my wczoraj mówiliśmy, tutaj część komentatorów, analityków mówiła co innego, sami możecie sprawdzić ten wczorajszy materiał. Jednocześnie, natomiast to jest ciekawe, ponieważ w gazecie Komersant ukazał się duży artykuł dotyczący skali korupcji za zeszły rok, gdzie Komersant zbadał statystyki sądowe dotyczące przestępstw korupcyjnych. No i to myślę, że nie jest przypadkowy tekst. Według statystyk sądowych dotyczących spraw korupcyjnych opublikowanych przez Wydział Sądownictwa Sądu Najwyższego najpopularniejsza wielkość łapówki w Rosji wynosi, no tak skromnie, 10 do 50 tysięcy rubli. Za tego rodzaju wymuszenia w 2023 roku skazano 5245 osób, czyli około 1/4 wszystkich osób postawionych przez sądem za przestępstwa o charakterze korupcyjnym, zarówno w zakresie zasadniczym, jak i dodatkowym. Na drugim miejscu znalazły się usługi o charakterze niemajątkowym, skorzystało z nich 3760 skorumpowanych urzędników. Na trzecim miejscu znajdują się łapówki w wysokości od 1000 do 10 tysięcy, a dopiero na czwartym i piątym miejscu kwoty od 150 tysięcy i od miliona rubli 1800 skazanych. Natomiast najciekawiej i tak trochę zabawnie wygląda ta najniższa kategoria, bo okazuje się, że
Są też łapówki w wysokości 500 rubli. Za taką łapówkę postawiono zarzuty i skazano 700 osób. Tradycyjnie najczęstszym przestępstwem korupcyjnym pozostanie przyjmowanie łapówki, ale w Rosji też się skazuje osoby, które wręczają, i tutaj mamy 2134 osoby za przyjmowanie, a za wręczanie jest 1526 osób skazanych. I co? I początek dopiero. Teraz no tak, prasa jakby podejmuje będą... tak, że korupcja jest problemem w Rosji. No i można powiedzieć, no Strzałkow, Igor Girkin miał rację, tylko że za wcześnie się odpalił. Jakby się teraz odpalił, no albo można powiedzieć, że no to jego odpalenie też... Bo tak naprawdę to on cisna Szojgu cały czas, nie? No tak, on tam, wiesz, no tamte nazwiska, które teraz by go trzeba wypuścić. Teraz to się przewijały, tak, ja nic nie chcę mówić, tak, a więc mówił prawdę. A więc to nie było szkalowanie, tylko mówienie prawdy, gorzkiej prawdy, tak samo Prigorzyn, no ale obaj panowie, że tak powiem, jeden już nie może nic, no a drugi w sumie też nie może nic. Ale jeszcze ma perspektywy jakieś, ten drugi już nie. Microsoft z kolei nie odważył się ograniczyć rosyjskim firmom IT dostępu do swojego oprogramowania. Nie ograniczył dostępu IT, choć obiecał to 20 marca. Przepraszam. Nawet jeśli firma w swoich oświadczeniach twierdzi inaczej, to w prywatnych rozmowach gwarantowała pełne wsparcie dla swojego oprogramowania, zauważył Władimir Makarow, prezes Stowarzyszenia Russoft. Jak twierdzi rozmówca, tu chyba Izwiesti albo Moscow Times, teraz nie pamiętam, jeden z dużych dystrybutorów IT, Microsoft nie ingeruje w zakup i aktywację nowych licencji zakupionych w drodze importu równoległego, umywa ręce od tego. Microsoftowi nie śpieszy się także z odłączaniem rosyjskich firm IT od usług chmurowych. Korporacja bada te kwestie, aby zminimalizować niepotrzebne przestoje, tak się tłumaczą. Ponadto aktualizacja systemu Windows i pakietu Office bez korzystania z VPN-u ponownie stały się aktywne i dostępne dla użytkowników w Rosji, zauważył Russoft. Aby więc pobrać dużą aktualizację, wystarczy wejść przycisk Start, Windows Update i można normalnie sobie ją pobrać w Rosji. Do całkowitego zablokowania produktów amerykańskiego koncernu w Rosji nie doszło ze względu na możliwą utratę reputacji na świecie. Tak powiedział Michał Czaczaturian, profesor nadzwyczajny Katedry Rozwoju Strategicznego i Innowacyjnego Uniwersytetu Finansowego. No to sorry, ale w moich oczach właśnie Microsoft traci tą renomę i reputację. Według niego, według tego profesora, Microsoft i inne zachodnie firmy IT nie chcą straszyć klientów, zwłaszcza w Chinach, wprowadzając rygorystyczne ograniczenia wobec użytkowników w Rosji. No i tu mamy przypomnienie, że zaczął ograniczać swoją działalność w Rosji, wycofywał się i zapowiedział ten brak wsparcia. Natomiast to nie nastąpiło, a wręcz przeciwnie, pojawiły się aktualizacje. No i co? I tu rząd już tylko chyba by musiał wywierać presję, bo sami z siebie nie zrobią. Ale rząd wywarł presję. Większość usług jest niedostępna. No ja bym z tą informacją też nie szalał. Jest możliwość aktywacji czy uaktualnień, raczej uaktualnień. Jeżeli chodzi o systemy operacyjne, jeżeli chodzi o usługi, to w tym momencie te biznesowe nie są dostępne. Więc... Wcześniej i tak oni używali VPN-ów do aktualizacji. Myślisz, że kwestia tych aktualizacji to jest po prostu rzeczywiście problem taki, że jakby odcięli... Tu chodzi o bezpieczeństwo, znaczy Microsoft twierdzi, że chodzi o to, że w tym momencie będą po tej stronie rosyjskiej te komputery bez aktualizacji bezpieczeństwa siały mocno, no trzeba by Rosję odciąć od sieci, tak.
A, w ten sposób. No tak, to bo tu chodzi o to, że wiesz, że będzie instalowany różnego rodzaju soft, który będzie de facto Później się nie tylko z tych szkodził komputerów. Rosjanom, tak, Okej. ale będzie infekował tak, inne, a więc oni tutaj tym się kierują, natomiast to, co ten profesor powiedział, no też pewnie być może jest brane pod uwagę. Trzeba by tutaj oficjalnie poprosić Microsoft o stanowisko. Bym jeszcze tutaj tak niejednoznacznie nie potępiał ich, natomiast no oczywiście, że tutaj te problemy technologiczne dla Rosjan są dotkliwe, chociaż no dzisiaj sobie powiemy o nowym pomyśle. Jeżeli chodzi o rozszerzoną rzeczywistość i sztuczną inteligencję, Rosja będzie liderem, znaczy takie plany ma. A teraz sobie przechodzimy, słuchajcie, do informacji bardzo ważnej i ciekawej, bo my mówiliśmy o aresztowaniach osób w ministerstwie, natomiast okazuje się, że stocznia w Jarosławiu też została aresztowana na wniosek prokuratury. Kto miał takie duże kajdanki. Tak. Tak, sąd arbitrażowy w obwodzie jarosławskim w następstwie pozwu prokuratury regionalnej przeciwko moskiewskiej firmie JSC Leader Jarant zajął jarosławskie zakłady stoczniowe Jasz. Wynika z wpisu w banku danych postępowań egzekucyjnych Federalnej Służby Komorniczej oraz z danych z akt spraw arbitrażowych. Jak wynika z akt sprawy, pozew wpłynął do sądu 25 kwietnia. Tego samego dnia dokonano zajęcia majątku stoczni w trybie tymczasowym. W materiale sprawy nie ujawniono istoty żądań organu nadzorującego. No i kolejne posiedzenie sądu ma się odbyć 27 maja. No mniej więcej możemy się spodziewać, co zostanie zasądzone. Przypomnijmy, że Jasz to mała prywatna stocznia, która buduje statki, jednostki pływające do 3,5 tysiąca ton, a więc no nie za duże. Do tej pory spółka budowała holowniki, trawlery rybackie, pogłębiarki, szybkie łodzie i poduszkowce. Jednak od jakiegoś czasu wykonuje głównie zlecenia dla Ministerstwa Obrony. W ramach zamówienia obronnego państwa fabryka buduje dla marynarki wojennej załogowe łodzie rajdowe projektu Jarosławiec M. To jest do transportu personelu i sprzętu ponadgabarytowego, holowniki morskie projektu 23470 oraz statki patrolowe projektu Świetlak. Dyrektor generalny tutaj firmy analitycznej Infoline Michał Burmistrow uważa, że zakład z dużym prawdopodobieństwem zostanie przekazany na własność państwa, ponieważ główny portfel przedsiębiorstwa dotyczy zamówień w zakresie obronności państwa. Jego zdaniem wartość przedsiębiorstwa jest trudna do ustalenia ze względu na zamknięcie sprawozdawczości Jasz, bo tam wszystko było utajnione jako zakład wojskowy. Aresztowanie samo w sobie co prawda nie oznacza obowiązkowej późniejszej nacjonalizacji, biorąc jednak pod uwagę przedmiot sporu i zakład produkujący wyroby wojskowe oraz wyraźną tendencję do nacjonalizacji przedsiębiorstwa, opcja ta jest, wydaje się, że przesądzona. Okej, a w tym momencie co, ludzie przychodzą do pracy, klepią te Tak, stawki? zakład działa sprawnie, w tym momencie jest tymczasowe zajęcie, sprawdzane są dokumenty, papiery, powiązania, skala korupcji, która była w zakładzie. Coś tam spłonie, coś czuję. Ale to nie będzie jedyny zakład, bo już wiemy, że będą kolejne, po pierwsze przejmowane prywatne zakłady, jak i również będzie czystka, jeżeli chodzi o, no i zmiany, tak, no bo szykują się zmiany w tych najważniejszych zakładach też produkcyjnych. No to teraz będzie takie... No tak idzie, ta miotła idzie w dół, tak? To też... Tak. No kilka miesięcy będzie zamieszania. To nie jest dobry czas chyba na robienie takiego zamieszania. No mówiliśmy o tym wczoraj, a więc to już tam nie wracajmy. Jeżeli ktoś chce posłuchać, to zapraszamy na wczorajszy materiał, tak, gdzie 40 minut temu poświęciliśmy.
Dobra, to teraz kolejna wiadomość. Rosjanie zostali bez kilkudziesięciu leków na choroby zagrażające życiu oraz te przewlekłe. Od 3 lat rosyjskie Ministerstwo Zdrowia nie umieściło na liście leków kupowanych kosztem budżetów federalnych lub regionów około 20 niezbędnych leków do życia dla wielu Rosjan. Z tego powodu one są niedostępne. Osoby cierpiące na takie choroby jak nowotwory, choroby onkohematologiczne, reumatyczne, wirusowe zapalenie wątroby typu C, stwardnienie rozsiane, hemofilię, astmę oskrzelową i choroby układu krążenia pozostają wciąż bez wielu niezbędnych leków. Jednocześnie, jak podkreśla Ogólnorosyjski Związek Pacjentów, Komisja Zdrowia zatwierdziła w latach 2021, 2022 oraz 2023 wpisanie co najmniej 18 leków na listy leków niezbędnych, które nigdy nie pojawiły się na ostatecznych listach, czyli mamy temat, no wiemy, że potrzebujemy, a one się nie pojawiają. W efekcie Rosjanie, którym komisja lekarska przepisuje odpowiednie leki, nie mogą ich otrzymać bezpłatnie. Tu mamy przykład Anny z obwodu iwanowskiego, chora na toczeń rumieniowaty układowy, powiedziała, że zamierza szukać dla niej leków za pośrednictwem sądu. Ministerstwo Zdrowia stwierdziło, że w celu rozwiązania tych problemów resort opracował projekt uchwały. Jeżeli zostanie przyjęta do 1 lipca, ministerstwo będzie musiało przygotować propozycję dostosowania wykazów leków, po czym do 10 sierpnia komisja ponownie będzie musiała podjąć decyzję o ich umieszczeniu na liście. Jednocześnie Komisja Ministerstwa Zdrowia uwzględni statystyki dotyczące dostaw leków, czyli mamy 14 maja w tym momencie, tak dla przypomnienia. I tu mamy informację, cytat: mamy nadzieję, że dzięki temu pacjenci będą mogli zobaczyć leki, które od dawna zostały dopuszczone do umieszczenia na listach leków niezbędnych i drogich, powiedział Jurij Żulew, współprzewodniczący Ogólnorosyjskiego Związku Pacjentów. No i tak sobie żyją lub umierają Rosjanie, a następne światełko w tunelu będzie dopiero po sierpniu. Więc no wygląda to tak, że kolejne 3-4 miesiące na pewno będą musieli czekać, zanim cokolwiek się zmieni. No lista, komisja, dekret. Tak. Dekret i że nie wyszło, nie? No i tak. Audyt, dlaczego nie wyszło, kogoś się aresztuje, ale ludzie dalej zostaną bez leków. No i ta lista jest no niestety taka przewlekłe, ciężkie, no i w ciszy. To są ludzie, których no w ciszy będą pewnie cierpieć i ginąć, bo o tym za dużo się nie będzie pisało na świecie. No nie. No i teraz przechodzimy do tytułowej wiadomości. Słuchajcie, która być może wszystko odmieni w Rosji. Ponieważ Czernyszenko, czyli tutaj kandydat na ministra, zapowiedział 1 bilion rubli zysku dla rosyjskiej gospodarki z prowadzenia rozszerzonej rzeczywistości i sztucznej inteligencji. Tam to już jest rozszerzona rzeczywistość. No, przeczytałem, jak wygląda rozszerzona rzeczywistość. Tak, wprowadzenie technologii sztucznej inteligencji do rosyjskiej gospodarki według niego doprowadziło już do efektu ekonomicznego w wysokości ponad 1 biliona rubli. Poinformował o tym 13 maja kandydat na stanowisko wicepremiera Federacji Rosyjskiej Dmitrij Czernyszenko na sesji plenarnej Dumy Państwowej. Efekt ekonomiczny wprowadzenia sztucznej inteligencji w sektorach gospodarki wyniósł już ponad 1 bilion rubli, mówi Czernyszenko. Zaznaczył, że jeśli jego kandydatura na stanowisko wicepremiera zostanie zatwierdzona, rząd skoncentruje swoje wysiłki na zapewnieniu, że Rosja jest liderem w dziedzinie rozwoju rozszerzonej rzeczywistości i wyznacza trendy w tej branży technologicznej dla innych państw. Czernyszenko powiedział, że w Federacji Rosyjskiej planowane jest stworzenie raju regulacyjnego dla programistów i rozpowszechnienie bezpiecznego korzystania z rzeczywistości rozszerzonej.
Kandydat na stanowisko wicepremiera dodał, że zysk gospodarki z wprowadzenia takich technologii ma wzrosnąć do 11 bilionów rubli. Wcześniej, 17 kwietnia, Czernyszenko powiedział, że w Rosji opracowano już ponad 100 krajowych i 19 międzynarodowych standardów w dziedzinie sztucznej inteligencji. Zaznaczył, że 10 rosyjskich firm i uczelni podpisało deklarację o odpowiedzialnym rozwoju i wykorzystaniu generatywnej sztucznej inteligencji, która rozszerzy zastosowanie takich technologii, ale nie pozwoli na ich niekontrolowane wykorzystanie. 13 marca minister rozwoju gospodarczego Federacji Rosyjskiej Reszetnikow powiedział, że Federacja Rosyjska znajduje się już w pierwszej dziesiątce krajów pod względem całkowitej mocy obliczeniowej wykorzystującą sztuczną inteligencję, a ogólny poziom wdrożenia tego typu technologii w Rosji w gospodarce wynosi obecnie 31,5%. No i tutaj mój komentarz. Czyżby czapki i wiadra miałyby mieć wbudowane chipy? Ja nie wiem, ale powiem Ci, jak tego słucham, a wcześniej informacja była, że aresztują stocznię i nie ma leków, to ja się zastanawiam, czy oni nie mają wszyscy wbudowanej, rozszerzonej rzeczywistości i tego raju gdzieś tam w głowie. To jest niesamowite, jak w dwie różne rzeczywistości ta Rosja idzie. W świat fantazji. Tak, ile firm już podpisało, wiesz, memoranda jakieś. Nie zgadza, bo jak teraz te 31% daje bilion, to jak będzie 100%, to tak 3 biliony. No. Ponad 100% będzie pewnie wzrost. No. Znaczy 100% tak, wdrożenia będzie. No już 31 to... Ja nie wiem, tutaj trzeba by spojrzeć na dane te światowe. Czekaj. Rosja już nie wyprzedziła wszystkich. Ale 100%, bo to może być jak badanie poziomu cukru w cukrze. Może być, że poziom sztucznej inteligencji w sztucznej inteligencji jednak nie będzie zbyt wysoki. Może być. I wtedy to się może rozjechać. Słuchajcie, a propos rozszerzonej rzeczywistości, to spójrzmy na finanse. 28 miliardów dolarów wyparowało w kwartał z Federacji Rosyjskiej. Jak wynika z obliczeń Wyższej Szkoły Ekonomii Państwowej Uniwersytetu Badawczego, odpływ kapitału z Rosji w pierwszym kwartale wyniósł 28 miliardów dolarów. Ta sztuczna inteligencja wywiozła, coś czuję. Mówimy o transakcjach prawnych i środkach na rachunkach obywateli i firm Federacji Rosyjskiej w obcych jurysdykcjach. Głównym powodem są trudności ze zwrotem do krajów zarobków walutowych wynikające z problemów z płatnościami. Tak próbują to wyjaśnić eksperci. Tym samym w okresie ubiegłego roku odpływ kapitału z Rosji wynosił 16 miliardów dolarów, teraz mamy 28. W czwartym kwartale 2023 odpłynęło 10 miliardów dolarów, czyli można powiedzieć, że gospodarka rosyjska jest jak durszlak, z którego wypływają dolary. Ogólnie rzecz biorąc, w ciągu ostatnich 4 kwartałów odpływ netto wyniósł 62 miliardy dolarów, a od początku wojny jednak mówimy o kilkuset miliardach, bo ten pierwszy rok był bardzo intensywny. W marcu aktywa zagraniczne z wyłączeniem rezerw wzrosły o 15 miliardów dolarów, co wynika głównie z opóźnień w otrzymaniu płatności za eksport w tym miesiącu. No i tu tłumaczą, że z tego można wyciągnąć wniosek, że mówimy o części przychodów rosyjskich eksporterów tymczasowo utkniętych w zagranicznych bankach w postaci wierzytelności i statystycznie odzwierciedlające się w odpływie kapitału. Tak próbuje tłumaczyć Izwestia te liczby. Paweł, po części mają rację? Wiesz co, ja się skupiłem na tym zwiększeniu spożycia dumy, no i to koreluje tak z rozszerzoną rzeczywistością. W sumie tak, im więcej dumy piją, tym więcej jest tej sztucznej inteligencji, tak. No i rozszerzonej rzeczywistości, niewątpliwie tak, na pewno innej. Słuchajcie, natomiast my przejdziemy sobie do ostatniego... już skończyliśmy. Jak? Myślałem, że jeszcze... Nie, no ty masz chyba coś, czy nie? Nie, już skończyliśmy. Było tak 28 miliardów, tak szybko. Więc dzisiaj jakoś wyjątkowo szybko.
Wiadra, tak, piszecie. No ciekawie się O, tutaj. to jest ciekawe. Czy mi się wydaje, czy eksporterzy specjalnie wybierają banki, które chętnie przesyłają należność, niechętnie, żeby utknęły tam. To też jest w sumie ciekawa opcja. Bo Też może taki tak być. oligarcha Też może powie, tak no być. przecież nie mogę, no nie działa. No nie Utknęły działa, mi. czekam, tak, utknęły mi. Jadę to załatwić. Ale z rodziną jedziesz? Tak, z rodziną całą No jadę. ciekawe czasy, tak? Ciekawe czasy, jeżeli chodzi o te aresztowania. Na początku letniej ofensywy, czystki w Ministerstwie Obrony. Zobaczymy, jak silne one będą. Już możemy zaprosić, będziemy nagrywać z Markiem Meissnerem materiał. Natomiast dzisiaj dosyć ciekawy materiał o godzinie 17 z innym Markiem, z Markiem Kozubelem. Tutaj pytaliście, czy to będzie seria z Markiem. Tak, to będzie seria w każdy wtorek o godzinie 17. CEP Ukraina i dzisiaj się pochylimy nad tematami ekonomicznymi. Popatrzymy na budżet ukraiński, jaki on jest, czy wytrzyma. No i jaki jest ten stan ukraińskiej gospodarki, bo tutaj ona miała już się rozlecieć, natomiast wzrosty są. No i tutaj wbrew wielu mitom pokazujemy, jak ta gospodarka dostosowuje się do istniejących realiów. Ale nie będzie lukrowania. Będą afery, będzie korupcja. Opowiemy o luksusowych samochodach. Tu niestety będzie nie aż tak dobrze jak w Rosji. Tak. Będzie kawa afery, na ławę. Staramy się bezstronnie pokazać. Z Markiem bardzo dużo rozmawialiśmy i z Kozublem, Kozublem. Tak, ja z Kozublem, tak. Będzie dużo właśnie politycznych zawiłości, afer korupcyjnych. No, ciekawy odcinek. Już serdecznie zapraszamy, a teraz, żeby nie przedłużać, drugi człon hasła. Słuchajcie, mam nadzieję, że wszyscy gotowi. Biały. Takie proste, żeby każdy miał szansę. O 21:00 po obejrzeniu naszych materiałów zapraszamy, żeby wysłać odpowiedź. Więc 20:59, wszystko sobie przygotować, kliknąć. Kto pierwszy będzie w mailu o 21:00 u mnie na skrzynce, zostanie zwycięzcą. No trzymajcie się. Cześć. Trzymajcie się, hej. Dzień dobry w poniedziałek. W dzisiejszym odcinku koszt obsługi długów z